No i Krynica Morska, test Simplexa na słonej bałtyckiej plaży. Zobaczymy, czy rzeczywiście urządzenie i oprogramowanie będzie sobie radziło. Przetestujemy w tym miejscu i zobaczymy, czy to ma po prostu sens. No, żarty się skończyły. Będzie woda grana. Zobaczymy, program plaża oczywiście. Mariusz jak zwykle zniknął gdzieś z Wistą, tak? Panie, rzuć oko na aparat. Dobra, program plaża. Czułość zostaw na razie taką, jaka jest. Do gruntu się łapiemy. Do gruntu, czyli 2 razy ten i pompujesz na tym. Dawaj, pompuj teraz. Dobra, na mokrym, dziwna wartość, nisko, no ale zobaczymy. Zobaczymy. No i Andrzej testuje Simplexa, jak widzicie, w wodzie. Zobaczymy, zda relację, spróbujemy, że bliżej do brzegu to pokręcimy bardziej ujęcia po prostu z samego kopania. No i zobaczymy, jakie będą jego wrażenia. Postaram się też coś na ten temat więcej powiedzieć. Po suchym piasku też pochodzimy, ale oczywiście najważniejsza jest mokra, słona plaża w tej chwili. Powiem cię, wali, przemiata. Tu deseczka jest nieaerodynamiczna, ci zabiera wyrywać. Tak, sonda powinna być mniejsza, węższa na pewno do chodzenia. Ale pokaż, jak on się kalibruje do tego mokrego piasku, bo to będzie najciekawsze. Włącz mu kalibrację. Bez problemu. Niskie wartości oczywiście. Jeszcze o tu, na tej krawędzi, ale jak zrobimy to w wodzie, No. Też kalibruje, też pika. to samo. To samo, nie ma problemu. Dobra, szukaj, zobaczymy, no. Używa wibracji teraz, bo nie wzięliśmy słuchawek bezprzewodowych, to moja wina, zapomniałem. Daje radę, stabilnie pracuje. A weź go strzałkami góra-dół jeszcze w największą czułość ustaw. Na maksa i cisza. W tej fali nie da się chodzić, wiesz, jesteś w stanie się rozmawiać. Przy brzegu chodź, bylebyś na mokrym szukał, spróbuj w linii przybrzegowej coś znaleźć, nie? Fala jest za duża w tym momencie, ale wiadomo, Morze Bałtyckie nie jest łatwym miejscem do szukania z wykrywaczem metali, jeśli chodzi o wodę, bo na piasku to wiadomo, każdy sobie poradzi. Żelazo.
22 jakaś bardzo. Nisko. Jest pierwszy pieniądz. No niemożliwe, pokaż. 50 groszy. 50 groszy, nie zwrócił się sprzęt, ani się paliwo nie zwróciło. Nie tak się umawialiśmy. Się okazało, Andrzej za 50 groszy w tym momencie testuje Simplexa. Już mamy 50 groszy zarobione w tej chwili. Pierwsza moneta. No na niewiele to starczy. Paliwo, nic się nie zwraca dalej. Ale liczymy, że się wszystko zwróci i nam uda oczywiście. No, to jest sarkazm i żarty. Ale bardzo stabilnie pracuje w tym momencie. Zero zakłóceń. Wiadomo, że nie sprawdzimy osiągu, bo w jeden dzień czy w godzinę tego się nie da, ale jak widać w słonej wodzie urządzenie daje radę i to jest najśmieszniejsze. Wcale nie było to pewne, kochani, że ono będzie w ogóle działało w jakiś sposób stabilny. A to jest najgorsze miejsce, bo to jest linia brzegowa, także ewidentnie. Ja jestem wykręcony z czułością na maksa teraz. I zero pierdół. Odpowiedź od gruntu. Cisza, tak, dokładnie. Już zabrało sygnał. No, przy linii brzegowej to normalka, że te sygnały płyną razem z wodą. To nic nowego. Coś drobnego widocznie. Tam masz wskaźnik głębokości, to też ułatwia w jakimś tam stopniu. Ale bardzo stabilnie pracuje, nie? Tak, jak tak delikatne, to pierdę jak na super trafem, tak? No tak, ale to jest linia przejścia, to się może zgadzać, nie? Ale w wodzie bardzo. No pytanie, jak to wiesz, wpłynie na osiągi, to jest pytanie, nie? Bo to zawsze ma znaczenie. Naszym celem bardziej jest niż znalezienie jakichś rzeczy, sprawdzenie, czy urządzenie po prostu się do tego celu nadaje. No słona woda jest najbardziej wymagająca, jak wiemy, tylko wieloczęstotliwościowe urządzenia sobie świetnie radzą, a taki VLF jednoczęstotliwościowy zawsze będzie jakieś mniejsze, większe miał problemy, albo będzie to minimalnym kosztem utraty osiągów, nie? Jedyny plus tego sita, że szybko się przepłukuje. Tak. Jedyny plus. No, takie wzięliśmy niestety. Brzegowej pójdź bardziej, po mokrym i suchym zmieszanym, bo to też... A Mariuszowi damy, Mariusz będzie chodził po suchym. Czyli co, bardziej się wzbudza na linii zmiany, nie? Tak. No bo zmienia się grunt, a on jakby nie ma śledzenia, nie ma trackingu, jest skalibrowany na mokry. Spróbuj się teraz skalibrować na tej linii. A, warto się połownie. No i to ma znaczenie, niestety. Wieloczęstotliwościowy z automatycznym śledzeniem gruntu, albo w ogóle wieloczęstotliwościowy jednak jest bardziej stabilny. No. W takim miejscu właśnie na połączeniu suchego z mokrym, gdzie się kalibracja do gruntu, balans gruntu zmienia, nie? Ale cicho działa cały czas. Strasznie wysoko, nie? Wysoko, ale jest tak głęboko, wiesz? Bo ma... Zauważyłem, że na dźwięku ma coś takiego jak VCO. Jak jest płytko, to jest dźwięk bardzo wysoki. Tak, jest modulacja tonowa. Obstawiam na zardzewiałe żelazo, ale... Czyli tutaj jednak. To jakaś korozja będzie moim zdaniem.
Drobna korozja. No, ja nic nie słyszę przy tym pali. Tak, słuchawki są niezbędne, no tak, to był błąd akurat. A z drugiej strony, wiesz, jak chcesz pokazać widzom, to słuchawki jak założysz, to jest kiepsko, nie? Drobna jakaś korozja, no. Pinpointer by się przydał, pinpointer ma Mariusz. Może tak być, że on na połączeniu tych dwóch rzeczy, jak nie jest skalibrowany, będzie się wzbudzał, nie? Tak, nie jest powtarzalny ten dźwięk. Tak, jest szeroki, rozjechany i tak dalej, także to może być kwestia kalibracji. Miałem na tryb All Metal. Dobra. Dostroję go teraz w tym trybie do gruntu, na suchym. No i może się nie chcieć dostroić w tym miejscu. Tak, tak jest. Ale mamy cały czas tą wartość gruntu ustawioną z poprzedniego programu. Aha, no tak, bo została, dokładnie. No dobra, zobaczmy. All metal. Stabilny. Ale też cisza i stabilnie. A jaka czułość? Na 4. Damy na maks. No to nie jest już program plaża, więc on teraz ma prawo nie pracować stabilnie, nie? Ale ma zapamiętaną wartość gruntu od plaży. A teraz zaczynamy testy na suchym odcinku przy wejściu. Zaraz Andrzej sobie odetchnie najwyżej i Mariusz zacznie szukać i zobaczymy, jakie będą efekty pracy na suchym. A jakim jesteś programie teraz? Na plaży stroiłem się do gruntu z powrotem, mamy teraz od razu wyższą wartość, bo tak to chodziliśmy na jakieś -2, teraz mamy 19, tak? A, bo to kapsle śmieci, rozumiem teraz, tak? Folia, patrzysz na ID, pokaż ID kapsla. 75, 75, 79. Tak, ale jest jednostajny dźwięk w zasadzie w tym momencie. A folia? 19 nisko. No dobra, to się da się odróżnić. A jest skalibrowany teraz do gleby? Tak. Dobra. Następna folia. Nie. Nie, zrywka. Ile ma zrywka? 28, też się da odróżnić. No to jest szerokie ID i to jest fajne. Ale stabilny jest, zobacz, nie skacze. Nie skacze, ale ID na razie na kapslu było takie, że jest dźwięk jest jednolity, więc może być problem z odróżnieniem kapsli. No ale przy takiej cenie, przy takim sprzęcie to trudno liczyć na to, że to będzie. Zobaczymy na innych kapslach, bo to też może być kwestia. Dobra, nastaw się na wejście przy plaży i może tutaj zacznij szukać jakichś wyższych numerków, nie? Na monety. Teraz będzie lepiej słychać, kochani, i lepsze będzie audio. Cienkiej folii. Oj, wysoko. I płytko. Ale coś trudnego do namierzenia. Coś małego, bardzo drobnego. Kapsel taki dawał sygnał wysoki? Ale wyjmijmy go na wierzch. Wyjmij, nie, przełóż go, bo może coś jeszcze być tutaj. Ale przełamuje się dźwięk. Zobacz. No taki w miarę to był kapsel. Też takie ID ma? Teraz ma 80. Chyba w zależności od kapsla. Czysto, tak? Piątka. 5 zł polskich. $43,42, super. Dwa. 2 zł. Zobacz, wyższe ID 58, 57, ale też stabilnie, super. Dobra. 50 groszy i złotówka ci zostały, tak? Jeszcze są. Złotówka. 24, 26, 27 i 50 groszy. Tak samo. 23, niżej, 22, 4. a. No to się tylko wielkością różni w tym momencie. 20 groszy.
Dobra. Tak, bardzo zbliżone jest tej dolnej, tej wielkościowo to jest o jeden skok. Nie jest tak łatwo już rozróżnić tych. No i 2 grosze. I masz wycięte żelazo, jesteś w programie plaża i nie widzisz. Teraz trzeba byłoby zmienić program na inny. Poczekaj, czekaj, spokojnie. Zmieńmy sobie na, zostawiając tą samą kalibrację na pole i tutaj nie ma 4, też nie widzi. Dobra. Nie widzi. Czyli dopiero 2 grosze widzi Volmetalu. Czyli nie reaguje na to zupełnie. Ale to dziwne, to jakby... Spróbuj się skalibrować do gruntu teraz. Przejdźmy jeszcze na tą plażę. No. I zróbmy tak. 5, 50, 2. Nie no, pięknie, 3 słychać od razu. Ja pokażę to. Utrudnijmy mu. Dobra. A jeszcze szybciej przemiataj. No nie mam pytań, słychać 4 monety. Ewidentnie. No to nie powiecie, że to jest wolne urządzenie, to nie jest. No. No i żelazne monety niestety są problematyczne. 2 grosze. Niby coś pokazuje. A weźcie przełącz jeszcze raz teraz Volmetal. Volmetalu będzie słychać jedynie. Ale inne programy wycinają. Na plaży już zupełnie, jak przełączysz plażę. Czekaj, zostaw. Czekaj, plażę przełącz. No. Nie będzie słychać tej monety. Tak jest, bo to są filtry gruntu, żeby on był stabilny. Od dołu wycięte i już takiej monety nie łapiecie. No w większości sprzętów jest to problem, ale to widać, że jest taka różnica. 3 monety, złotówka, 2 grosze i 2 złote, all metal. To pierwsze pytanie, czy 2 grosze nowe, czy stare, bo stare grosze nowe są na... Program plaży. Program plaża. ID skacze, bo głupieje, Ale ale słychać. dźwięk jest fajny. Ale słychać. Pamiętajcie, że te monety są na wkładce stalowej. Tak, wiemy. To wiemy, że to jest temat dla wszystkich trudny, to nie tylko dla Simplexa. Także tutaj jakby nikt nie będzie kruszył kopii o 2 grosze. I dwójkę? Kamera jest wyżej. To jest srebro i złoto, tak? Nie, to jest samo srebro. Samo srebro zaraz, jak Na niteczce. bardzo drobne zresztą. Nie wiem, ja tego nie widzę, nie wiem dlaczego. A dobra, pokaż mi. Jest tak drobne, że po prostu znika w obiektywie kamery. Co tam kładziesz teraz? Srebrny łańcuszek na kostkę. Bardzo cienki srebrny łańcuszek. No dobra. Jaki może być problemem przy 12 kHz? Zobaczmy. Czy taki będzie w ogóle? Cisza. Poprzek. No nie, to tego byście nie wykopali. Czekaj jeszcze. Dobra, bo to był program plaża, a zmień teraz Volmetalu, dobra. No załapał. 69, dobra. Gdzie mamy ten łańcuszek? Tutaj mamy. Mamy go. I Volmetalu go słychać. No tak, no jak chcesz czegoś szukać, I 15, 12. pokaż, ja teraz skręćmy to, co wyświetla. Srebrny, cienki łańcuszek. No tak, to Na tych 10 cm byś go wyjął. 12 kHz. Ale zobacz teraz. Co teraz? Poczekaj. A, w skórkę go złożysz, żeby mocniejszy był sygnał. Tak. No dobra. Ale przełącz na program plaża, już go nie będzie słychać, podejrzewam. Dobra. No nie, do tego byś nie wykopał, to nie ma szans. Nie. To wiadomo, ale to normalna rzecz przy wszystkich sprzętach. Jeszcze cieńszy złoty, tak?
No ten cieniuchny bardzo. Dobra, jesteśmy na plaży. Program plaża. A daj maksymalną czułość. Dobra. No też, to są też sygnały. Samej cewca, poczekaj, Almetal. Podobnie jak srebro. Tak, podobnie jak cieniutkie srebro. Ale powiem Ci, jak miałbym chodzić na plażę, ustawiałbym sobie tryb plaża, łapałbym się do gruntu, bo zapamiętuję ustawienia gruntu i od razu na Almetal. Ja myślę, że ten plaża to będzie dobry do wody, a tu na All Metalu można chodzić i patrzeć na ID. Teraz w kulkę zwinąłeś, tak? Bardziej. Tak, bo on, jak zauważyłem w polu, drobne żelazo w tym trybie pokazuje w wartościach 2-3, tak, na VDI. Trochę grubsze przechodzi 4-5, a już takie wartości 10-15 w Almetalu to jest wchodzi w zakres folii. Dokładnie. Dobra, program plaża w takim bądź razie. I szukaj jakiejś takiej wartości na monetę. 58, tak? 59, 60. Ciekawostka, albo kapsel, albo moneta. Wiesz, monety tam były po 40. Nie no. Dalej w ziemi. W piasku, nie w ziemi. W lewej części tego dołka jest na pewno. Patrz, też gryzie się z pinpointerem nokty, to dziwne. Trzeba będzie odstroić, ale nie powinien tak zakłócać. Co to się dzieje? Coś dużego puszka. A, zakłócą. Tak głęboko? Coś dużego musi być. Kapsel. Co tam? Kapsel. Dobrych 20 cm, no. Głośny sygnał. Ale tylko kapsel. 60 takie ID było. 16, 17 niskie żelazo. To może być też moneta jakaś drobna typu... Ale obstawiałbym na żelazo. Zobacz, ciekawe. No i ewidentnie żelazo, gwoździk, no. No co się takiego wydarzyło, jak ja poszedłem zmieniać baterię? Tkanica. No nie mam pojęcia. Puszka. Puszka na takiej głębokości? Tak. Aha. Elegancko. No. Kompletna cisza, nie? Czułość prawie na maksa masz, no. Jest po prostu przezbierane, nie jest. No tak, może i przeszukane. To nie przyszliśmy tutaj, żeby zebrać 1000 monet i zarobić, tylko przyszliśmy zobaczyć, czy to pracuje stabilnie i czy się w ogóle da tego używać, nie? Kapsel 66? Ewidentnie kapsel, no dobra. A cóż to jest? Rurka aluminiowa. Ale jaja. Czyli nisko, jak na żelazo albo folię, albo coś takiego, no dobra. Jakie ID jest? Pokaż. No a ja bym stawiał na aluminium, ale dość wysoko. Głębszy kapsel. A weź go teraz zobacz, jakiego będzie dawał od Lecha
kapselek, bez reklamy oczywiście, jakie dawał To bezalkoholowe, to może. Podrdzewiał już. Tak, podrdzewiały się przełamuje, nie? I skacze ID, ale jak Tak. jest nowy, to... No dawaj, kręć to. Gdzie leży? Pokaż mi, bo nie No nie widzę. widzisz? Ślepy jestem. No pięknie, okej, złota obrączka. Program plaża, Jasne. czułość na maksa. Dobra, i zobaczmy jakie ID będzie. Czy okolica folii, to tak złoto tak pokazuje. A podnieś sondę teraz coraz wyżej. Dobra, myślę, że możesz oddać w spokoju. Jeszcze sekunda. A głębiej kawałek, dobra. Wskaźnik głębokości. Weź jeszcze raz. I oddaj. Oddaj wytrzy. Bardzo dziękujemy za użyczenie. Monety, tak? No i teraz spróbujemy jeszcze zrobić i zakopać monetę. Nie wiem, 2 złote może, nie wiem, na 25 cm, może głębiej. Zobacz, czy to miejsce jest czyste, a sprawdziłeś, jest czyste. Okej. Weźmiemy dwójkę i zrobimy... Na jednej monecie, nie ma co tutaj jakoś się specjalnie... Tak, żeby jakieś ogólne pojęcie. Oczywiście na piasku wszystko będzie głęboko, albo głębiej niż na ziemi. O, tutaj coś jest. Szukaj takiego miejsca, które nie będzie zakłócało i będzie czysto. Okej, dobra. Sprawdź jeszcze raz i kopnij dobrze głęboko i... Dobra, cisza, fajnie. Na maksa czułość? Tak. Program plaża, czułość na maksa. Raz. Nie ma dyskryminacji poza tą fabryczną na 3, żeby się nie wzbudzał. Zobaczmy na plaży, jaka będzie głębokość. Później przełączymy jeszcze na inny program, ale załóżmy, że na plaży. Dlaczego ty 2 dołki kopiesz? Dobra. Jak głębokie pokażmy. No, czyli tam Chyba nawet przesadziłem. 15 cm, 2 złote, 20-18 cm. Złotówka? Tak. Trudniejszy obieg, dobra. Po lewej stronie 2 złote, po prawej złotówka. Program plaża, później all metal zmienimy i tak dalej. Z ciekawości zobaczymy, co tutaj będzie grane. Dobra. Jak cię zakłócę, głębsza złotówka. Bez problemu, 46, proszę bardzo. Ale też troszeczkę skacze. Tak, ale to... Idzie w 40. Płytsze 2 zł. Bez... 74, 70. Pokaż. Bez problemu. Ta złotówka jest gorszym obiektem zdecydowanie. 2 złote lepsze. Dobrze, a teraz zrób coś takiego. Zmieńmy na program, powiedzmy pole, bo to jest program park, nie las, jak ja mówiłem, to sprostowanie. Zwiększmy tutaj czułość na maksa i teraz zobaczmy, czy jak będzie to. Dobra. 2 złote, bez problemu. Złotówka. W granicach 18-15 cm. Nie, to no 18. 18 do 20, nie głębiej, na pewno. Bez Dobra. problemu. Jeszcze w all metalu. Dobra, all metal. Jest. Tak sobie. Dwójka. Takie duszki. Nie pokazuje ID, zauważyłeś to? Tak. A. Pole. Dobra. A zmień na ten szybki na park. Poczekaj. Tu mamy to samo. Zmień na szybki na park. Zmień czułość na maksa. Dobra. To jest to inne audio.
ale też jest poza zakresem. To nie jest wybitnie głębokie urządzenie. Na 25 cm myślę, że będzie sygnalizowało, ale na osiągi rzędu 30-40 cm jak w droższych modelach nie liczyłbym. Zobaczymy, jak będzie się sprawowało na polu. Plaża, ok. Ta, prawie maksymalna głębokość, jednej belki brakuje. Też maksymalna. Czas na przemyślenia odnośnie Simplexa na plaży. Może niech się koledzy wypowiedzą na początek, tak będzie łatwiej. Andrzej. Dobra, Andrzej. Simplex w wodzie. Zacznę od minusów. O. Duża fala. No trochę mnie utrudniła poszukiwania. Simplex w wodzie, no sztywna konstrukcja bardzo, ale cewka o takich gabaretach przy jakimkolwiek prądzie ciągnie, wyrywa rękę, to mniejsza cewka to jest obowiązek do tego, bo zachowuje się jak płetwa, tak? I wyrywa z rąk przy takiej To fali. 11 DD, tak, dokładnie celowe. To jest jeden z takich minusów. No i przy tej pogodzie nad morzem koniecznie słuchawki, nie mieliśmy słuchawek ze sobą i spowodowało to, że nawet nie wiem, czy czegoś na początku nie pominąłem, dopiero po włączeniu wibratora w rękojeści pozwoliło mi to w ogóle namierzyć. Zwracać uwagę. Tak, zwracać uwagę na jakieś tam drobne pierdy. A jak z kalibracją do No i tu się zaczyna bajka. Tu już zaczynamy plusy, bo wykrywacz był w szłonej wodzie, na mokrym piasku, w wodzie wykręcony na maksa z czułością. I nie słyszałem w ogóle, żeby mi jakiś tam pierdy, czy wibrator mi się włączał od byle czego, czy jakichś tam niepowtarzalnych takich krótkich serpanych. na maksymalnej czułości. Tak. Mega stabilny wykrywacz, jeżeli chodzi o tą plażę. I powiem tak, ja nigdy nie szukałem w wodzie, nigdy nie chodziłem, że tak powiem, po wykrywaczem wodoodpornym w takich ciuchach jak dzisiaj. Ale wrażenie jest pozytywne, daje to mega możliwości. No wiesz, patrzymy cały czas z perspektywy ceny oczywiście, bo Tak. to jest taki faktor, który musimy uwzględniać. Mariusz, co na suchym powiedz piasku? To będziecie widzieli zresztą w filmie rzeczy, ale tak podsumowanie może takie, jak ty to widzisz też? No więc tak jak na filmie, może inaczej. Ja się w dalszym ciągu jestem zaszokowany tym, co dostaliśmy od Nokta Makro w tej cenie. Po plaży można z tym wykrywaczem chodzić cały dzień. Jego się nie czuje w ręku, tak? Dopóki nie wejdziemy do wody, tak jak powiedział wcześniej Andrzej. Nawet na tej cewce. Prędki jest jego szybkość nad obiektami. No ja myślałem, że on nie podoła tak prędkościowo, jak robiliśmy te teściki. No wywalił się na cienkim srebrze, wywalił się na cienkim złocie, czego ja się osobiście spodziewałem, bo to 12 jest nie ta kHz, no to nie ta częstotliwość. Dokładnie, częstotliwość, nie, na takie fanty niestety nie ta częstotliwość, natomiast tu ci obrączkę przerwę. już widzi. Tu ci przerwę, bo zobacz, zrobiliśmy to ze żłobkiem, ze srebrem. Bardzo duży plus jest tego wykrywacza taki, że w momencie, kiedy stroimy się w trybie plaża, łapiemy sobie grunt, ten grunt zapisuje się we wszystkich innych poszczególnych programach. I w trybie Almetalu wprawny operator sobie z tym dokładnie poradzi. On będzie wiedział, że wszystkie sygnały na VDI powyżej 10 są do kopania Tak, w tym momencie i on tego nie pominie. Tylko że mając wykrywacz z programem plaża, 99% użytkowników załączy program plaża, dostroi się do gruntu i pójdzie do przodu. A ja bym zrobił tak, że używałbym programu plaża do wody. A na suchym próbował chodzić z Allmetalu albo na przykład w tym Dokładnie. programu pole, bo park to jest zaśmiecony. Ja mówiłem las w poprzednim filmie, to był błąd. Park jest po prostu szybkim programem do separacji w śmietniku. To posłuchajcie, generalnie bardzo pozytywne wrażenie, bardzo szybkie urządzenie, lekkie, ergonomiczne, wodoodporne, bardzo fajnie działające, intuicyjne. Jeśli chodzi o osiągi, to separacja jest ponad przeciętność, natomiast jeśli chodzi o głębokość, tutaj nie ma jakiejś rewolucji, nie liczcie na to, że to będzie urządzenie zdecydowanie głębsze niż Amphibio czy Cruiser, bo nie będzie. Natomiast ja myślę, że w porównaniu do tej półki, z którym on rywalizuje, to nie ma żadnej wątpliwości, że nie jest gorzej. Może momentami będzie lepiej, ale to jest wszystko porównywalne. W tej chwili na tym etapie możemy tak stwierdzić, natomiast będziemy dalej testować i będziemy mieli jakieś odniesienie, po prostu zresztą wszystko widać na filmie. Coś macie Dla mnie to- osobiście będzie to po prostu drugi na tą chwilę wykrywacz, z którym będę mógł wejść do wody. Będę mógł zrobić jakąś rzeczkę, jakąś plażę, jakieś jeziorko. Ale to wiesz, błoto, śnieg, Bałtyk. błoto, śnieg, rów melioracyjny i możesz umyć pod prysznicem. To o Mogę to go chodzi na też. koniec umyć pod prysznicem, co też jest bardzo dużą zaletą.
Nie boję się deszczu z tym wykrywaczem i po prostu będzie to taki wykrywacz, który praktycznie będę wszędzie ze sobą zabierał, tak? I Ja tyle. bym go sprawdził jeszcze na tryb plaża w warunkach torfowych, czyli doły torfowe gdzieś na terenach Żury czy Tannenbergu. Tam gdzie zwykły VLF no, dostaje strasznie po dupie, trzeba go ściągnąć prawie do 30% czułości, żeby cokolwiek tam przeparować, tak? Bo tam jest tak odpowiedź od gruntu na, Tak dużo, tak. na podmokrym terenie. Czy Alter, czy jakikolwiek inny wykrywacz musi być tam zjechany powiedzmy do tych 20-30%. Chciałbym zobaczyć, jak wtedy on się spisze na militarkę, tak? W tym wypadku. No to ciekawostka. No dobra, kończymy. Subskrybujcie, lajkujcie. W Omnitronie urządzenia są dostępne w tej chwili. Simplex będzie dostępny w przyszłym miesiącu. Inne są dostępne. Czekamy, możecie kupować w preorderze. No i napiszcie pod filmem, co o tym myślicie. No to macie cały film i ciekaw jestem waszych przemyśleń. Możemy dyskutować na czacie, możemy dyskutować pod filmem. I do usłyszenia.